Dyryryrym, dyryryrym, dyryryrym. Ram pam 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 pam. Ram pam pam pam. Ram pam 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 pam. Pam 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 paradararam. Darararam. Hello everyone, welcome to our sixth vlog. Today as always we're in Girardot, but we have explored new place and it's actually not ready. Sixth vlog. But why you're speaking English? I don't know. Dobra, po polsku. Dzień dobry wszystkim, witam was serdecznie. Jesteście nasze szósta vlogu i znalazliśmy nowe miejsce w Girardowie. To nie jest gotowe, ale już wygląda bardzo pięknie. Dobrze, co to nasz temat dzisiaj? Dzisiaj pogadamy o tym, czy nie znając tureckiego można się w Turcji z ludźmi dogadać, po angielsku na przykład, i czy nie znając polskiego można się z ludźmi dogadać w Polsce. Czyli porównamy sobie w zasadzie poziom języka angielskiego i sposób komunikacji w tych dwóch różnych krajach. Tak. Pierwsze musimy myśleć, że siadać. Tam jest piękny stół, krzesło, Ławka. ławka. Tak. Poczekaj no. Dobra, Dobra. Jesteśmy gotowi. jesteśmy. I. Dobra. Jesteście gotowi? Duże disco polo. Dobra. Bardzo Dobra, proszę. dzisiaj będziemy gadać o tym, czy bez znajomości języka polskiego da się w Polsce przeżyć, i będziemy jakby porównywać, jak to jest w Turcji i jak jest w Polsce Tak. pod tym kątem, tak? Tak. W Turcji będzie bardzo krótkie, dlatego że w turystyczny teren, jak wakacji teren? W turystycznych regionach. Tak, turystyczne regiony. Ludzie mówią dobrze angielsku. Po angielsku. Tak. No nie, ja się nie zgodzę. Ale dobrze znaczy jest oczywiście jak biznes angielsku. Na przykład kiedy ludzie sprzedają koc, oni rozumieją wszystko. Tak. Jeśli nie będziesz flirtować, to jest okej, myślę, że. To znaczy tak, ja uważam, że w turystycznych regionach oczywiście ze wszystkimi da się dogadać po angielsku, co nie znaczy, że poziom tego angielskiego będzie wysoki, bo nie będzie. Zazwyczaj, no oczywiście jeżeli jedziecie do 5-gwiazdkowego hotelu, no to już pomijając fakt, że czasem w ogóle nie potrzebujecie tego angielskiego, bo będą pracownicy, którzy będą mówić po polsku, czy po, nie wiem, ukraińsku, czy po hiszpańsku, no to zgubiłam wątek. No w każdym razie w hotelach jakichś tam dobrych jak najbardziej tak, dogadacie się po angielsku i często też dogadacie się w swoim ojczystym języku, czyli w naszym przypadku po polsku. Natomiast w momencie, kiedy wyjdziecie już poza ten hotel, do jakichś restauracji, czy sklepów, czy no nie wiem, lodziarni, kawiarni, też się dogadacie, ale to będzie na takim bardzo podstawowym poziomie. Natomiast Turcy, wydaje mi się, w porównaniu do Polaków mają jeden olbrzymi plus, to znaczy nie wstydzą się, że czegoś nie wiedzą po angielsku. Nie wstydzą się, że będą oceniani, nie wstydzą się gramatyki, która często w ogóle nie istnieje w ich wypowiedziach. No po prostu nie mają kompleksów.
I to jest bardzo... Tak, to jest nasz większy plus. Tak, to jest największy plus Aha, u Turków. nie ma znaczenia, Turku mówi po angielsku czy nie, ale zawsze próbujemy. Tak, tak. I to wynika po pierwsze z braku takich kompleksów i z tego, że Turcy są bardzo otwarci, a po drugie właśnie z chęci pomocy i z takiej, może nie empatii, ale raczej może poniekąd empatii. Ale jak powiedziałem wcześniej wideo, tureckie zawsze ma na przykład małe firmy i właściciel pracuje. Na Tak. przykład jeśli jesteście w Polsce, czasami będziesz słyszeć jak foreign, do you speak English? I zwykle niestety ludzie mówią no, nie. I to jest bardzo dziwne, tak? Dlatego, że jeśli jesteście w sklepie, znaczy będziesz kupić coś. Tak. Tak, i Ale często w Turcji ludzie będzie mówić tak, ale bez angielsku. Tak, w Turcji powiedzą tak, mówię po angielsku, natomiast w Polsce ludzie często mówią po angielsku, a mówią, że nie mówią. Dlatego, że wolą nie mówić, bo chyba wstydzą się i boją się być może ocenieni. Nie wiem, z czego to wynika tak naprawdę. Czy im się nie chce? Ale nie, wydaje mi się, że to wynika raczej z tego, że po prostu ludzie czują się niepewni siebie z tym angielskim. Myślę, że oni tylko pracują, kochanie, i nie ma znaczenia, oni będzie sprzedać coś więcej czy niższe. To jest takie samo, myślę, że To tylko znaczy, to pracują jest... u kogoś, tak? Tak, Nie oczywiście. Nie mają Aha. swoich biznesów, tylko pracują u kogoś. No tak, ale ja wiem, czy to ma aż taki wpływ, bo chyba niekoniecznie. Tak. Może gdzieś tam pośrednio. I Turcy ludzie bardzo lubią foreign. Co to jest foreign? No tak, Turcy są przyzwyczajeni do obcokrajowców, dlatego że w Turcji turystyka jest na bardzo wysokim poziomie, więc So okej, jak ten sytuacja w Polsce? Pierwsze, kiedy byłem w Polsce, pierwszy rok, było nie trudne, dlatego że wcześniej mieszkałem w innym kraju, jak Malta. Maltese? Co to jest Maltese po polsku? Maltese? No. Maltese mówią bardzo dobrze po angielsku, dlatego że they are native. Maltańczycy. Tak. Oni mają dwa języka. Tak, mają dwa języki urzędowe. Tak, nieważne. I było bez problemu. Później mieszkałem w Hiszpanii. No tak. Tak. Było bardzo trudno w angielsku. Nie wiem, ale ludzie nigdy nie chcieli mówić po angielsku. Dlatego, że oni myślą, że jak wiesz, Hiszpanii jest dobrze języka też i jeśli ludzie przyjechali w Hiszpanii, oni muszą mówić po hiszpański. Tak. I tutaj, jeśli kiedy studiowałem, jest ok, dlatego że ludzie around me był tylko młodzi. Tak, i oni mówili dobrze po polsku, angielsku. Kurde, jak trudno jest, ale rozumiem. Ale teraz na przykład, dlatego że nie studiuję jeszcze i czasami na przykład potrzebuję iść do urzędu, mój polskiego nie wystarczy i oni nie mówią po angielsku. Nie wiem, zgadzasz mnie czy nie? Tak, zgadzam się i na przykład w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, Foreign Office, Tak. byli pracownicy, którzy
też nie mówili po angielsku, albo przynajmniej nie chcieli mówić po angielsku, widząc, że ja będąc biokanem mówię po polsku. Także zawsze preferowali komunikację w języku polskim. No i z jednej strony to rozumiem, bo język polski jest językiem urzędowym, no ale z drugiej strony Biuro do Spraw Cudzoziemców no powinno być jednak takie bardziej elastyczne, no bo nie każdy, kto ma kartę pobytu czy jakąś tam wizę koniecznie mówi po polsku. Przyjeżdżają tutaj ludzie z różnych powodów i w różnym celu, niekoniecznie po to, żeby tu już osiąść i zawsze żyć, więc no nie mają często potrzeby uczyć się polskiego, a nawet jeżeli mają, no to na samym początku załatwienia wizy raczej to jest niemożliwe, żeby mówić po polsku. No, ale tak, jeżeli chodzi o urzędy, no to wszyscy urzędnicy mają wyższe wykształcenie w Polsce. Tak mi się wydaje, że to jest chyba wymóg. No i żeby skończyć studia, znaczy w ogóle żeby zacząć studia, to trzeba mieć maturę z języka angielskiego na poziomie B1, czyli takim no już komunikatywnym, prawda? Więc teoretycznie każdy urzędnik ma co najmniej B1, tak? Zakładamy, że taki poziom. Natomiast no, w praktyce niestety tak to nie wygląda. Nie wiem, czy nie potrafią, czy nie chcą, bo nie czują się pewnie. Ciężko mi powiedzieć, ale nie wiem, czy spotkałam jakiegoś urzędnika, który dobrze mówi po angielsku. Chyba nie. Nie musi być bardzo dobrze, wiesz, dlatego, że tylko czasami musisz rozumieć, co to się dzieje, no. Tak. Ale na rozumieć ludzi musi mówić po angielsku i kiedy zapytać, oni zawsze, nie zawsze, może nie wiem, jeśli someone has a good experience, nie wiem, ale myślę, że nie. To jest Ja myślę, że też, poczekaj, przepraszam, przerwę Ci, ale Giokan zawsze, zanim zacznie z kimś rozmawiać, to mówi: dzień dobry, przepraszam, czy Pani mówi po angielsku? Po polsku się pyta. I wtedy zawsze odpowiedź jest nie. Ale ja myślę też, że gdybyś na przykład poszedł i nie zapytał, tylko zaczął od razu rozmawiać po angielsku i tak jakby wtedy ta osoba była taka bardziej zmuszona, to myślę, że wtedy jednak chyba by coś pomogli. Tak, tak. Ale ty im dajesz drogę ucieczki. Tak, ona rekomendowała mi nie zapytać, czy pani mówi po angielsku. Oczywiście lepiej, ale tylko ja interesuję, myślę, że ludzie musi czuć dobrze, jeśli wiesz, jeśli nie chcesz mówić po angielsku, nie chcę ciebie mówić po angielsku, ale w Polsce, jak Paulina powiedziała, najlepsze nie zapytać, tylko mów po angielsku. Generalnie myślę, że Polacy mówią bardzo dobrze angielsku, tylko nie chcą. Starsi ludzie ma troszeczkę problem, No, ale może nie starsi troszeczkę, jestem tylko trochę uprzejmy. No, ale starsi ludzie nie mieli angielskiego w szkołach. Tak, ale dla mnie nie ma znaczenia, No wiesz, tak, dlatego, że coś ludzi ogląda ten filmik i ty chciałbyś wiedzieć, co to się stało, co to się dzieje w Polsce. Tak. No dobra, a na przykład w Turcji, w Istambule, teraz ja powiem, co ja myślę. No bo powiedzieliśmy, że Turcy są otwarci i starają się pomóc, ale na przykład uważam, że obcokrajowiec obcokrajowiec w urzędzie w Turcji nie ma szans się dogadać. No chance. Tak. Nie ma. Po prostu nawet jak potrafią mówić, a rzadko potrafią, to nie. I też wydaje mi się, że poziom języka angielskiego w szkołach
jest dość niski. To znaczy Turcy mają dużo egzaminów z jakiejś gramatyki i tak dalej, jeżeli chcą, ale nie potrafią mówić. Mamy przykład osoby w rodzinie Gökhan'a, która jakby na papierze ma bardzo dobry poziom języka angielskiego i to było wymagane zresztą na jej stanowisku w pracy. Także ta osoba zdała dosyć trudny egzamin tak naprawdę. Tak, tak. Natomiast pomimo tego, że jakby potrafi rozwiązywać zadania gramatyczne i ćwiczenia na papierze, to nie potrafi mówić. I nie jest to kwestia tego, że jest wstydliwa, czy nie wiem, nieśmiała, czy się krępuje. Nie, po prostu jakby Tak, nie tak, ale potrafi, to jest nie. dlatego, że ona pracuje w banku i cały ludzi, wszyscy ludzie. Turcy. I Czyli nie ma w praktyki. innym kraju, który jedzie do ten bank, arabskiego ludzi i ruskie, tak, i oni nie mówią dobrze angielsku też. I troszeczkę trudne sytuacje. No tak, ale Tak, to, ale jest, nie, to tak, jest przykład tylko- tylko jednej osoby, ale ogólnie uważam, że w Polsce młodzi ludzie dużo lepiej mówią po Tak, angielsku tak, niż, oczywiście. niż w Turcji. Oczywiście, tak. Tylko, że Turcy chcą, ale nie potrafią, a Polacy potrafią, ale nie chcą. Tak, tak, tak. Krępują się chyba. Tak, tak, to, tak. to znaczy są tak a little bit ashamed. Tak, tak, tak. Jak nie mówię, dlatego że nie mówię dobrze angielsku, ale nie mówię dobrze angielsku też. Mam cały język B1. Tylko turecki myślę, że B2, ale angielsku B1. Po polsku A2 może być. O, to wysoko. A1 plus. Tak, mam nadzieję, że lubisz ten content. No nie mogliśmy się za bardzo skupić, bo Tutaj mamy. książę Tak. już się obudził i zaczął nam trochę marudzić i też wieje wiatr i musieliśmy zmienić 7000 razy miejsce, ale zasadniczo co chcemy powiedzieć, że Polacy nie powinni się przełamać i nie powinni się wstydzić mówić po angielsku, bo jeżeli obcokrajowiec pyta się Was o drogę, czy chce kupić, nie wiem, wodę w sklepie, to nieważne, czy Wy zrobicie 7000 błędów w jednym zdaniu, czy żadnego, ten obcokrajowiec będzie szczęśliwy, że mógł załatwić to, po co do Was przyszedł, albo to, o co Was poprosił. I nie będzie Was oceniał, że ojej, ona czy on zrobili 10 błędów, bo to powinno być has, nie have. Nikt na to nie zwraca uwagi tak naprawdę. Nawet native speakerzy. Tak. Jesteśmy już, kochanie, tak? Pardon. Koniec, co? Tak, myślę, że chyba tak. Tak, dobrze. Dziękuję za oglądanie. Dziękujemy za oglądanie. Ops. Up to the ceiling, down to the floor, left to the window, right to the door. Kiss me, mommy, kiss me, daddy.